Witam, kolejny pojedynek atramentów, tym razem nie w zbiorniczkach, tylko w nabojach. I to odmiany zieleni parkerowskie, taki bardzo słynny model, rodzaj atramentu Penman, Emerald. Tutaj mamy takim duofordzie jeszcze pierwszej generacji, niebieskim, jednym z moich ulubionych wcieleń duofolda z tego późniejszego okresu, i zwłaszcza stalówkami, które jeszcze miały te strzałki, potem już ku mojemu ubolewaniu zmieniono to na takie serduszka. Wolę strzałki, natomiast dzisiaj mówimy o atramentach i ja trafiłem na kilka naboi właśnie Emeralda serii Penman, które nie były do końca pełne. To jest atrament, który już dawno nie jest produkowany, chyba ponad 20 lat. Troszkę go ubyło z tego zbiorniczka, nim zacząłem nim pisać. Także być może trochę być zakłamany element nasycenia tego atramentu na papierze. Mam nadzieję, że w niewielkim stopniu. I to jest ten pierwszy atrament, który tu będę porównywał, a drugi to klasyczny jest model atramentu współcześnie produkowany, a zatankowałem go, właściwie włożyłem nabój do duofolda drugiej generacji współczesnej, który troszkę się różni tutaj w ozdobach, a znacznie w kwestii zdobienia stalówki. Jak tutaj widać, niestety strzałki już nie znajdziemy. Natomiast nabój tutaj jest klasyczny, współczesny, jak widać prawie pełny. I tak tymi właśnie oto duofoldami próbki atramentowe zostały wykonane i tak się prezentują. I tu już na pierwszy rzut oka widać, że Emerald jest znacznie ciemniejszy od zieleni współcześnie produkowanej. Nie wiem, czy to właśnie jakiś wpływ na to nie ma, że atrament długo leżał w tym pudełku, w tym naboju i nie był używany, ale nie był zapieczętowany i dopiero rozpieczętowany został w momencie, kiedy go włożyłem do pióra. Jak tutaj pokazuje na tym fragmencie, bardzo ciemna zieleń, w zależności od światła, od tego jak to mam monitor nastawiony, to może nawet i na czerni wyglądać. Natomiast przepływ jest dalej dobry. Tutaj pióro leżało jakiś czas i nie zaschło, także atrament należy uważać, że ciągle ma w miarę dobre właściwości po tych prawie 20 latach, a współczesna zieleń widoczna jest oczywiście już gołym okiem, jest jaśniejszym kolorem, ten tutaj, który mamy, i widać go ewidentnie. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, jest to zieleń. Troszkę może stalówka i spływak w tym modelu mają większy przepływ atramentu, tak przynajmniej się wydaje, że tutaj więcej tego atramentu spłynęło i można go było bardziej rozmazać. Jeszcze tutaj zbliżenie, na tym zbliżeniu właśnie widać dopiero, że to jest zieleń. Tak jak już mówiłem, kwestia oświetlenia czasami bywa kluczowa dla testów atramentów. Natomiast drugi zieleń współczesna ewidentnie i z daleka i z bliska widać, że to zieleń klasyczna taka. Cóż można powiedzieć? Penman Emerald praktycznie jest już nie do zdobycia. Ceny, które flaszeczka atramentu osiąga, to widziałem chyba około $100, co jest dość już wysoką ceną, jak za atrament. Mam nadzieję, że ten krótki film przybliżył właśnie oba rodzaje atramentu parkerowskiego. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.